Witam serdecznie. Co tu ukrywać? Dzisiaj mamy 4 luty 2024 rok. Z kolei czwórki biorą udział i Władza Samsa Lwa, oczywiście Słońca, które znajduje się w Wodniku. Zaraz pokażę, tylko że wiatr dosyć hula, ale miejmy nadzieję, że się uda. O, tutaj mamy Władza Samsę. O, jednak wiatr jest potężny. A tak wygląda nasz kosmogram. No dosyć wiaterek przeszkadza, ale to i dobrze. Pogoda, no dosyć dziwna, niedziela, dzień odpoczynku, no i pewnych historii, które są bardzo ważne, ponieważ lew to władza, z kolei wodnik to rewolucja władzy. I teraz nie dziwcie się, że nagle zmieniają się opcje władzy. W Stanach Zjednoczonych już prawie wiadomo, kto wygra i kto będzie prezydentem. My mamy wielki problem, bo nie wiemy, co się będzie działo, jak to będzie wyglądało, jak to będzie funkcjonowało. To jest następna rzecz. Potem kwestia dalszych konsekwencji. No zobaczymy, jak będzie ten największy tutaj strajk. Ja nie pamiętam daty dokładnie, ale zrobię na bieżąco tutaj rolników, a w dodatku nasz przyjaciel Pluton nadal funkcjonuje i nadal nie jest w retrogradacji, także on jeszcze ma czas do popełnienia tych wszystkich zmian, reform, przemian, tych wszystkich sytuacji, które są tak szalenie ważne dla nas. I teraz popatrzmy sobie, jak to jest. Ktoś chce ustawić to, znaczy wykorzystać wodnika do swoich celów, a tutaj nagle okazuje się, że przyroda, jak ja to nazywam, tak najładniej, a właściwie świat, Stwórca ma inny plan. Ten plan, przecież wiadomo, jeżeli ktoś zna się na królewskiej wiedzy, dokładnie wie, o co chodzi, w jakim kierunku to będzie podążać, ponieważ to jest niemożliwe, żeby w innym, ponieważ wodnik ma swoje tendencje i swoje zachowanie. Też bardzo często było tak, że niektórzy uważali, że będzie on tak traktował, jak było kiedyś, za dawnych czasów, a to nie jest taka rzeczywistość. Rzeczywistość jest troszeczkę inna, ponieważ nigdy świat nie idzie na zagładę, tylko społeczeństwa idą na zagładę, kultura idzie na zagładę, ale to jest wolny nasz wybór. To nie jest tak, że my sami chcemy zagłady. Zagłady chcą inni i wykorzystują ten trend do swoich niecnych zamiarów, czy też działań. I to jest jedna z najbardziej spektakularnych w tej chwili czynności. To, co widzicie, ta obrona przed, co tu ukrywać, ale ludźmi, czyli dokładnie księżycem, a w rzeczywistości rakiem, bo on jest władcą raka, więc dlatego można go też przyrównać, i produkuje
tą bardzo twardą historię, która jest w rzeczywistości odzwierciedleniem tego wszystkich naszych pragnień i też dążeń, bo świat idzie ku nowemu. To jest jasne, ale ku nowemu teraz czemu? Czy to, co my narzucimy jako ludzie, czy to, co narzuci kosmos? Jeżeli patrzymy na wodnika, musimy się przyjrzeć jednej rzeczy. Co do tej pory zrobił? Reformował, ale co? Teraz, co robi Pluton, jeżeli jest właśnie w tym znaku? I to jest znak, który daje w pewnym sensie odnowę i destrukcję. Teraz, co jest pierwsze? Czy odnowa, czy destrukcja? W tej chwili właśnie, jeżeli patrzymy na społeczne działania, to jest odnowa. Ale dla lwa, dla tej sytuacji, jaka jest to destrukcja. I tego, jeżeli nie pojmiemy, w jakiej formie to wszystko jest, no to mamy tutaj dylemat, taki dziwny zapach, raczej śmierdzący, no co jest dziwne. I tutaj przyglądając się temu wszystkiemu i idąc tą ścieżką najnowocześniejszą, czyli umiejętności spojrzenia w dal, a w dodatku przyglądając się temu, co się stało, co wczoraj omawiałem w filmie, i przyglądając się panu prezydentowi Argentyny, który zupełnie zmienił tok myślenia, to na dziś moglibyśmy to samo powiedzieć. Czy ktoś może określić, na przykład na jakiej podstawie mniej więcej przypuszczam? No to mamy w historii kilka wag, ale tą najbardziej znaną wagę, czyli Lecha Wałęsę i właśnie w tej chwili pana prezydenta tutaj, który jest z Argentyny, który też jest wagą. Z tym, że końcową wagą i bardzo specyficzną wagą, ale ze specyficznym zjawiskiem walczymy w tej chwili i czy jedna waga zwyciężyła, czy ta pierwsza waga, ta nasza waga zwyciężyła. Jednak trzeba przyznać, że to, co się stało, no jednak możemy przyznać tutaj tą sytuację teraz, czy za przyzwoleniem, czy nie za przyzwoleniem, czy chcieliśmy tego, czy pragnęliśmy, w co weszliśmy. Bo pamiętajmy o tych dwóch odnóżach, które były spierane i nieumiejętności spojrzenia perspektywicznego, chociażby ten każdemu milion na otuchę, a to zupełnie kto inny pod poduchę to schował i rozpoczęły się wielkie fortuny i wielcy oligarchowie od tego momentu, nasi polscy. No i co tu ukrywać, nagle Polacy weszli w panteon najbogatszych postaci w świecie. To jest najciekawsze, że z tego kraju, który jest krajem właściwie nie za bardzo potrafiącym tworzyć jakby ogromne elity finansowe, a tutaj okazuje się, że jednak no byśmy musieli mocno się zastanowić, do których lat powinniśmy powrócić i jak powinniśmy zdefiniować
Na przykład ten typ, nazwijmy to błazeństwo, bo jest to jednak za naszym przyzwoleniem, za naszą akceptacją takiego, a nie innego zjawiska i to zjawisko, no co tu ukrywać, ale jest coraz bardziej widoczne i coraz bardziej, no co tu ukrywać, chociażby ostatnie historie tak zwane, no, które trzeba brać pod uwagę. Teraz spójrzmy sobie w znak Panny, a właśnie po drugiej stronie Neptuna i Saturna, czyli dokładnie tutaj w Rybach. I to właśnie daje nam, że Saturn odgrywa ogromną rolę przy spoglądaniu i otwieraniu tak zwanej rzeczywistości. I dlatego też powstawanie tych różnych komisji, czy tam jeszcze, nazwijmy to jeszcze inaczej, tam działań, które mają uwzględnić te historie, które nas irytują, ale kiedy jest Neptun, pamiętajmy o tym, że Neptun też lubi zamieść pod dywan historię i bardzo często to wykonuje z prostej przyczyny, ponieważ jesteśmy bardzo krótkowzroczni. I na tym można by było tutaj właściwie ten mój monolog zakończyć. Następną sprawą, która jest, musimy wrócić do sytuacji, która mnie zdziwiła wczoraj. Osoba, taki jest zresztą tytuł tej tutaj mojej wypowiedzi, i dlatego teraz dopiero po czasie odpowiadam. Ja się bardzo cieszę, że osoby odchodzą od subskrypcji, czy nazwijmy, nie chcą mnie oglądać. Dlaczego się cieszę? Dlatego, że nie jestem klakierem tego, co było te ileś lat wstecz, i nie jestem klakierem tego, co było w 1777 roku, i nie jestem tym, który będzie, przypuśćmy, z lat po II wojnie światowej oklaskiwał wielkimi owacjami, jak to wspaniale, że tutaj udało się zwycięstwo i hurra. No nie będę za tymi osobami, nie będę za tą osobą, która dzisiaj chodzi w białych szatach i właściwie wszystko widzi w kolorach z takimi, jakimi walczyliśmy, bo od razu mogę się powołać na postacie, które wszyscy znają, chociażby na pana Cejrowskiego, który jest dla mnie głównym animatorem wypowiedzi, które są kontrowersyjne, a kontrowersje w tej chwili są podstawą tego wszystkiego, co się dzieje na arenie, i na arenie właśnie tej duchowej, którą niesie Uran, którą niesie Wodnik, która ma być zmianą opcji, wykorzystywanie przez te osoby, co oczywiście, że jest, bo wolność i możliwość wypowiedzi nie w każdym znaku mogła się odbywać w ten sposób, a tutaj nagle po drugiej stronie mamy Lwa, czyli Wodnika. Ja mówię o kosmogramie, czyli o mandali, i nagle zaczyna się, nazwijmy to, pyszczenie, że wszystko to, co było u władzy, trzeba zniwelować i zrobić nowy dekalog naszego postępowania.
I właściwie powinniśmy, no chociażby to, co jest najbardziej popularne w tej chwili, zabawa w płci, bo znam tylko no to, co znam z biologii, a nie znam jakichś pośrednich i udowadnianie, i chociażby tutaj nawet parlamentarzystka opowiadała o jakichś dziwnych rzeczach, a w dodatku jeszcze wykładowcy na bardzo wysokim poziomie, bo prof, też opowiadają jakieś historie, które są po prostu w przyrodzie nieznane. Jeżeli coś występuje, no to jeżeli jest według zasady, że jeden człowiek robi dla całej ludzkości, czy jedno działanie jest dla całego świata tak ważne, no to w tym momencie moglibyśmy przyklasnąć. Ale jeżeli jest to incydent, który nie prowadzi w przyrodzie do następnego pokolenia, no to ten incydent jest incydentem incydentalnym, a nie realnym. I proste. Nie mamy tutaj na czym debatować i szkoda w ogóle bicia piany, bo z tego nic nie będzie, a raczej będzie tylko konflikt, przypuśćmy literacki, który przykrywa zupełnie inne problemy, które są ważniejsze dla naszej populacji. A to też wytwarza, nazwijmy to, że człowiek jest zwierzęciem, jak można by było tak nazwać, stadnym. I nie za bardzo chcemy zostać sami na pustyni rzeczywistości. Kiedy ci, którzy by chcieli, to są wyłącznie wodnikowate podejście do realiów, a te realia są przykro, ale realne w nierealności znaczenia słowa chociażby miłość. Bo żeby ona nastąpiła, musi nastąpić do dwóch osób, ale oprócz tego trzeba pokochać siebie. A to jest w tej rzeczywistości chyba najtrudniejszą rzeczą, ponieważ pracowano od iluś lat, aby sformułować pewną formę, którą nazywamy miłością, a jest ona w zodiaku charakterystyczna dla najbardziej planety Wenus, ale Wenus ma jeszcze jedno znaczenie finansowe, więc miłość za pieniądze dzisiaj jest wykorzystywana w każdym calu i w każdym momencie, kiedy nie potrafimy przyjrzeć się, że jeszcze jest ideologia, która ideologia sięga właśnie papy Jowisza i także Szczelca, gdzie w sumie moglibyśmy dotknąć każdego elementu, no ale co tu ukrywać, nagle Jowisz wpada w tarapaty następnego znaku, czyli koziorożca, i tam jest Saturn, który ogranicza każdy ruch, jaki chcemy, kiedy zaczynamy najbardziej klakierować dobro, to on to, znaczy tutaj człowiek, ja nie mówię o samej planecie, bo planeta nic nie ma, nie jest winna temu, ale tutaj wprowadza się koziorożca jako pewną nieumiejętność i dlatego też osoby bez żadnego wykształcenia zaczynają rozwijać problemy na kanwie naszej umiejętności funkcjonowania i pokazują nam, że one mają
właśnie rację. No jak racja może być wtedy, kiedy 2 dodać 2 jest 4, chociaż matematycznie można też zrobić taki dowód, że nie będzie to 4, tylko będzie to inna liczba, ale jest to tylko dowód matematyczny, ale w rzeczywistości, jeżeli patrzymy na prawo Mendela, które jest bardzo oparte o arytmetykę i w tej arytmetyce wiemy, że będzie białe i czerwone i 2 różowe, no więc wtedy zaczyna się jeszcze inna historia, która jest powiedzmy, że coraz bardziej tragiczna, jak właśnie głupota i element stworzenia multikulti świadomości, co to po Szkocji czy Szwedzi obecnie, czy też jeszcze inne narody mają wielkie problemy, a przyzwolenie jest właśnie nasze też, kiedy my w gruncie rzeczy dobieramy się i tak na zasadzie w przypadku spotkania tej samej, tego samego przyzwyczajenia do tych samych, inaczej mówiąc, jaką mamy, taką wybieramy sobie dziewczynę, jeżeli chodzi o mężczyzn, a dziewczyny wybierają sobie takich mężów, jacy są ojcowie, i problem pozostaje ten sam w typie i w kulturze i w zachowaniu, ponieważ dlaczego tak jest? Dlatego, że boimy się nowego. Po prostu nowe nas przeraża i to jest jakby w kwestii ideologii rozwiązywania problemu partnerskiego, czyli jabłko od jabłoni daleko nie pada. Proste, łatwe do pojęcia w każdej sferze naszego życia i jeżeli patrzymy na to, nie ma od tego bez rozumu i bez jakiegoś zaangażowania, żeby to zniwelować, właściwie to samo, dlatego że jesteśmy patologicznie uwarunkowani tą samą genetyką i nie da się inaczej pojąć tego, a w dodatku będziemy się w przyszłości tutaj bawić w genetykę planet i zobaczycie, że jest to prawidłowość zupełnie normalna. Jeżeli spojrzymy na koziorożca i raka, to po kwadraturze mamy negocjacje z jednej strony, a z drugiej strony mamy barana, który jest emocjami i co tu ukrywać, ale siłą ekspansji. I ta ekspansja właściwie góruje w tym całym zodiaku i dopóty nie przejmiemy barana w twórczość, zawsze ta ekspansja pójdzie w siłę i ten, kto ma, jak to się mówi, więcej za sobą klakierów, ten wygrywa, co było przez ileś lat konsekwentnie używane, chociażby w Czerwonej Armii. I ostatnio, na przykład tutaj zwracając się do pewnej młodej osoby, dzisiaj już w pewnym wieku oczywiście, bo chyba udało jej się ukończyć szkołę średnią na pewno, a wyższą rozpoczęła, właśnie zwracając uwagę, powiedziała, że nieprawda, a o co chodziło? Po prostu tylko o jedną rzecz, aby jej kolega poprawił to, co zepsuł. A tutaj nagle wrzask osoby, która wręcz mnie zagłuszyła. No ale mając sposoby fechtunku intelektualnego, zdołałem to uciszyć, gdzie nagle się znalazł nauczyciel,
któremu prosto spojrzałem w oczy z pytaniem, czy chcę nadal być jeszcze wychowawcą, ponieważ mogę się przejść do osoby, która kieruje tą placówką pedagogiczną, ponieważ znamy się od dawna. I to jest ta wyższość, przypuśćmy, ale gdyby się nie udało, zakrakałaby mnie ta młoda osoba i dzisiaj właśnie kraczą i mają rację wszystkie nieumiejętności, bo pozostały właśnie tylko w krzyku. No i tak mamy w nierządzie rządu naszego właśnie postacie, które jedne są pozytywne, drugie są negatywne, a powinniśmy przyjrzeć się przede wszystkim jednej i drugiej, a spojrzeć się na te osoby, które przez lata dążyły do świadomego dojścia do swojego stanowiska i poparcia to przynajmniej tą peleryną gronostajową, która jest tak ważna, bo ona daje następne pokolenia, a nie wyklucza umiejętność myślenia, bo naród, który jest świadomy, wtedy chyli czoła przed każdą wiedzą, a wiedza jest odpowiednikiem szlachetności i właśnie ona się znajduje tutaj w Strzelcu, w znaku Strzelca i Jowisza za swoją jaźnią. A dlaczego mówię o tym? Ponieważ Jowisz w tej chwili jest właśnie w byku z Uranem, właśnie z tą planetą, która jest najbardziej aktualną i tutaj robią robotę w przyrodzie, w przestrzeni prawidłową, ale my stawiamy opór, ponieważ chcemy być lepsi od poziomu planet i zagadnienia gwiezdnych rozgrywek, czyli gwiezdnych wojen. Tak jak było kiedyś w tym filmie. Wiecie kogo i wiecie jakie były to symptomy, jeżeli spojrzymy na dwóch braci, a dzisiaj już dwie siostry, które to stworzyły. Więc mamy problem w rozwiązaniu świadomym, czy też podświadomym. I teraz idąc właśnie tutaj do tego sedna, tutaj mojej wypowiedzi, a właściwie tego monologu, że cieszę się, że odchodzą te osoby, że tutaj nie chcą już być, ponieważ naprawdę nie jestem klakierem tego wszystkiego, co było nieświadome. I mam nadzieję, że wszyscy z Państwa podejmują świadome nadzieje i czy modląc się, czy też kontemplując, czy medytując, dochodzimy do wspólnego rozwiązania i to rozwiązanie pozostaje dla nas najbardziej celne, ale najbardziej bezczelne jest to, kiedy ktoś proponuje albo narzuca swoją wolę, ponieważ jemu to odpowiada. Jemu nie może to odpowiadać, jeżeli jest świadomy, bo świadomość w tej chwili jest tylko po jednej stronie, tych, którzy żywią, ci, którzy nas karmią i ci, którzy w tej chwili podjęli działanie. Jeżeli podjęli to działanie, to nic więcej się nie liczy, dlatego że tutaj trzeba skierować wszystkie siły mentalne nawet i przede wszystkim mentalne ku zwycięstwu. Oczywiście, że znam ten sposób, żeby stworzyć co innego i jest taka też historia,
że nagle powstaniemy, tak jak powiedziałem tutaj, za czasów Napoleona i powstanie pełno służb, ale Francuzi jednak podjęli jeszcze bardziej desperackie działania i mam nadzieję, że da się radę w tym wszystkim, ponieważ za nami stoją historie, które są najważniejsze. Ta historia wyborów w Stanach Zjednoczonych, tego człowieka, który tyle doznał krzywdy, i tutaj to, co wczorajszym, pod wczorajszym filmem była ta wypowiedź pewnej osoby, że to, co zrobił, to, co powiedział właściwie Józef czerwonoarmista Stalin, że do tego należą wybory, kto je liczy. Niezupełnie i z tym się nie zgadzam, bo właśnie zrobiono te wybory, które i teraz zobaczymy, jaki będzie skutek tego wszystkiego, jaki będzie plan wolności i ekspansji w tym punkcie, kiedy już dojdziemy do tego. A tutaj trzeba przyznać, że pan, który jest na piedestale moim, i to, co powiedział, to jest bardzo ważne, bo był pierwszym prezydentem, który powiedział cokolwiek o powstaniu warszawskim jako o ruchu najbardziej patriotycznym i tutaj przecież wszyscy to słyszeliśmy. I wymaga od nas oczywiście lojalności finansowej, to co zarzucają niektórzy, ale to jest pierwsza. Kochajmy się przez pieniądze i uczciwość jest na właśnie pokojowym, żeby nie oskarżać, że ktoś dostał więcej, a ktoś dostał mniej. To jest numer jeden. I równe warunki finansowe, a to, że nie potrafimy zadbać o swoje finanse czy o swoją myśl twórczą, czyli to, co powiedziałem o tą jowiszową, strzelcowatą, to już jest nasza sprawa. A pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że jesteśmy narodem, który więcej może niż się innym wydaje i dlatego tak nas się boją, a do tego w przyszłości będę omawiał w setce i w tej historii, która jest tak szalenie ważna. Czy to jest astrologia, czy to nie jest astrologia, to jest ta astrologia, która jest najtrudniejszą astrologią, bo my w niej żyjemy, w tej przestrzeni i ta przestrzeń ogarnia nas i za chwilę będziemy mieć wybory. Już tutaj składam kosmogram, na szczęście tylko dnia, bo nie powinno się składać, powinno się go mieć w wielkim szacunku, to zaznaczam już, ale to jest kosmogram dnia, no i trudno, zaraz go będę, co jest też właściwie pozbawieniem pewnej wolności, bo powinno się taką kartkę pogniecioną po prostu palić. No i w tej chwili tutaj walka z tym, co te rośliny za chwilę będą potrzebować w dużych ilościach i będą żyć dzięki temu dwutlenkowi węgla jest bagatelizowane i wręcz pozbawione jakiegoś sensu, gdzie właśnie te osoby, które stoją na tej straży praworządności, właśnie walczą o to i wspierajmy je i zamykamy jakby pętlę tę całą, bo tacy jesteśmy jak nas te konkretnie, nie chcę powtórzyć tego słowa, ponieważ
raz, że tutaj przechodzą osoby, a dwa, powiem Ci, kim jesteś, co dzisiaj jadłeś. Jak to, co jadłeś, jest świadome i błogosławione, czy z wielkiego trudu pracy, to Ty jesteś wtedy szczęśliwy, bo też dostałeś strawę nie za darmo, też zapracowałeś na nią. Ktoś Ci ją podał, ktoś Ci ją dał, a Ty daj drugiemu. Nawet tylko wystarczy miłość, a ta osoba się ucieszy, że Ty ją kochasz i da Ci to. Tak postępują buddyści. Idzie człowiek, który modli się za innych i dostaje wszystko. I taka jest prawda, że tutaj jest wielka mądrość na wschodzie. My tutaj żerujemy w każdym momencie, nawet na poziomie kapłaństwa. A kapłan powinien nieść to, co niosły szkoły jezuickie, które wykształciły wielkich ludzi. To były czasy, powtórzę to z powrotem, Kopernika, Heweliusza i jeszcze innych. A potem zaczęła się ciężka droga, ale to było tylko wyłącznie po to, żeby zniszczyć tą wiedzę, bo wiedza jest najtrudniejszą rzeczą do przyswojenia. Bo najlepiej leżeć i nic nie wiedzieć. Czyli na tapczanie. Pamiętacie to z wypowiedzi wierszyka wspaniałego. Do zobaczenia, trzymajcie się, a jutro następne historie, które może przyniesie świat. A to, co jest, to najważniejsze, być w zgodzie z przyrodą. I oby nie było to spuszczone gdzieś w takie miejsce jak tojtojki, bo nie chciałbym, żeby spłynęło z kanalizacją w przyszłości, a był z tego nawóz, który da siłę i życie. Do zobaczenia. No cóż, z Bogiem.